pierwszej lokalizacji współpracowaliśmy z placówką misyjną Wajłem. Nazywała się ta miejscowość Recife. Przybyliśmy tam na święta, więc pracowaliśmy nad upominkami dla pracowników, mieszkańców bazy. Były to kartki ręcznie robione przez nas ze słowami zachęty i proroctwami, które odebraliśmy w tym czasie modlitwy. Dla każdej z tych osób, które były w bazie. Spotkaliśmy się też z niezwykłą gościnnością i serdecznością ludzi. Codziennie gotowali dla nas obiady, zorganizowali dla nas Boże Narodzenie, takie przyjęcie, Sylwestra. Dziwne to były święta, szczególnie, że było upalnie, palmy za oknem, a z takich przygód noworocznych to w momencie wybicia dzwonów na rok 2021 wszyscy wskoczyliśmy do basenu w ubraniach. Zaprzyjaźniłam się też z ludźmi z tamtejszej szkoły. Oni wyruszali na misję do Turcji i Albanii. Mieliśmy z nimi bardzo dużo zabawy. Poznałam tam też taką Mariannę, z którą teraz na przełomie listopada i grudnia się spotkałam w Albanii i to ona była drzwiami do Albanii i kontaktów w tamtym kraju. Naszymi obowiązkami między innymi było sprzątanie i pomaganie przy pracach praktycznych w bazie. Czyściliśmy dom, robiliśmy uwielbienie, modlitwę wstawienniczą na rynku miasta. Głosiliśmy Ewangelię na ulicach, odbywaliśmy spacery modlitewne. Wierzyliśmy i wierzę nadal, że zmienialiśmy atmosferę duchową tego miasta. Wstawialiśmy się o mury wokół, by zostały odbudowane i by uniemożliwić przemyt narkotyków. Modliliśmy się o stadion, by był użyteczny, a nie stał pusty, tak jak dotąd. Pracowaliśmy w domu Nadziei z chłopcami z ciężkich sytuacji rodzinnych oraz w domu Sara z dziewczynkami. Służyliśmy także w kościołach i przeżyłam tam bardzo bliskie spotkanie z Bogiem. Dużym wydarzeniem była dla nas wycieczka autobusem, całą bazą wszystkich misjonarzy, wolontariuszy na plaży do sąsiedniego miasta i kąpiel w oceanie. I oczywiście spaliło nas słońce i lokalsi śmieli się z naszych cieniutkich warstw kremu z filtrem i z naszych 30 i 50, ponieważ dowiedziałam się w Brazylii, że w Brazylii używa się 70 i 90 i smarowali tak grube warstwy, że na początku myśmy się z nich śmiali, później oni się z nas śmiali, kiedy byliśmy poparzeni przez słońce. Bardzo ekscytującą przygodą była przeprawa przez rzekę boso i wyprawa po obrzeżach miasta. Na pożegnanie nasi gospodarze wzięli nas do bardzo luksusowej restauracji i dali nam zdegustować różne rodzaje mięsa wysokiej jakości, bo w Brazylii taką kulturową rzeczą jest właśnie grill brazylijski. Z takich świadectw z tamtego miejsca to przede wszystkim spotkanie takiego pana, który miał na imię Emilson. Spotkaliśmy go, bo mieliśmy przekonanie, że mamy podejść do jakiejś osoby na schodkach. Ten pan siedział na schodkach i miał taką pracownię artystyczną, w której robił różne stoliki z opon, rzeczy z metalu, bardzo piękne drzewka, takie ozdoby do domu. I to była również pracownia, w której zapraszał nastolatków, aby uczyli się języka angielskiego. I bardzo ciekawe było dla mnie to, że jego serce było złamane dla tamtejszej młodzieży i to, co on robił, to przede wszystkim właśnie mówienie im o innych kulturach, mówienie im, że nie muszą skończyć na ulicy. Widzieliśmy jego złamane serce dla tej młodzieży, widzieliśmy łzy w jego oczach, kiedy jedna dziewczyna przechodziła tamtędy ubrana dosyć kuso i on powiedział: zobaczcie, jak one się ubierają i nie chcę, żeby takie życie miała, że zajdzie w ciąży z niewłaściwą osobą. Widzieliśmy, jak ja ma niesamowite serce, byliśmy bardzo zachęceni jego postawą i bardziej czuliśmy się zbudowani tym, co on nam powiedział, niż tym, co myśmy mu powiedzieli. Pomodliliśmy się też o tego pana. Była to osoba wierząca i też modliliśmy się na początek, żeby to był ktoś, kto mówi w języku angielskim, bo jednak w Brazylii niewiele osób mówi po angielsku i kiedy wychodziliśmy na ulicę porozmawiać z ludźmi, to w większości musieliśmy się porozmawiać przez Google Tłumacz. Mieliśmy też takie przekonanie, żeby podejść do takiej pani, która stała na balkonie i zapytaliśmy, czy ma czas i ona zniknęła. Myśleliśmy, że ją czymś przestraszyliśmy, a ona tylko zeszła z balkonu na dół i otworzyła nam drzwi i obce osoby wpuściła do domu. I bardzo nas ugościła, bardzo się cieszyła, że przyszliśmy, modliliśmy się, ona się popłakała, powiedziała, że jesteśmy dla niej taką zachętą. Też modliliśmy się o jej wnuka, który ma marzenie, aby zostać piłkarzem. Prorokowaliśmy do nich i
Mówiliśmy po prostu to, co Pan Bóg wierzy, że chciał powiedzieć do tych ludzi, więc niesamowity to był czas. Też spotkaliśmy sąsiadkę tej pani, która czekała smutna przed drzwiami i mówi: czekałam na was. I wpuściła też nas do swojego domu. Okazało się, że jest tydzień przed chrztem. Też mogliśmy ją zachęcić i ona powiedziała, że prosi o modlitwę, bo szuka pracy nowej, bo straciła pracę przez COVID i potrzebuje pracy. I kiedy ją spotkaliśmy, była bardzo smutna. Kiedy ją żegnaliśmy, była bardzo dobrze nastawiona i nastrój się bardzo poprawił. I w tej pierwszej lokalizacji to było niesamowite, jak doświadczyć można było tej kultury Brazylii, tej gościnności ludzi, tych potraw typowych dla Brazylii, dla tej kultury, tego upału, tego piękna. Niesamowity czas.